Czas na pisanki, zające i kurczaki. Dla nich też znajdzie się miejsce na wielu balkonach i tarasach. Zaczynamy więc kolejny odcinek programu Balkony i Tarasy w wielkanocnym klimacie. Zapraszam! Wiosenne i wielkanocne dekoracje wprowadzą całą rodzinę w radosny nastrój, a wystarczy naprawdę niewiele. W niejednej balkonowej doniczce posadzone są już bratki lub stokrotki. Wykorzystajmy je. Dzięki nim możemy stworzyć śliczny świąteczny stroik. O gałązkach bukszpanu mówiliśmy już w zeszłym tygodniu. Dziś pora na kolejną roślinę, która jest symbolem Wielkanocy. Wierzba. Gałązki lub stożki z wierzbowych bazi umieszczone w donicach z kwitnącymi roślinami zmieniają wiosenne kompozycje w świąteczne dekoracje. Pędy wierzby po prostu wciskamy w ziemię, a jeżeli chcemy zrobić stożki, to wierzchołki związujemy. Baziekotki to charakterystyczny kwiatostan wierzby. Należy je ściąć, gdy się pojawią i pozostawić bez wkładania do wody. Jeżeli zostawimy je na drzewie lub wstawimy do wazonu, będą się dalej rozwijać i dość szybko przekwitną. W Polsce naturalnie występuje wiele gatunków wierzby. W niewielkich doniczkach możemy wykorzystać gałązki, a w większej donicy możemy posadzić drzewko. Ważne, aby wybrać taki gatunek i odmianę wierzby, która nie rozrośnie się do dużych rozmiarów. Wierzba Iwa pendula to niewielkie drzewo o parasolowatej koronie. Nadaje się więc do uprawy w niewielkich pojemnikach. Kwitnie, czyli tworzy bazię, zanim pojawią się liście. Tutaj już widać młode przyrosty, a kotki już przekwitły. Jest to moment, kiedy przycinamy tę roślinę. Co roku skracamy ją mocno, nad 3-4 pąkiem powyżej miejsca szczepienia. Wierzba Iwa bardzo dobrze znosi cięcie i szybko wypuszcza nowe, mocne pędy. Na następną wiosnę będą one gęsto okryte dorodnymi baziami. Jest to idealne drzewko soliterowe do małych ogrodów przydomowych, a także do sadzenia w donicy. Przycinanie jest dla roślin doskonałą kuracją odmładzającą. Odmiana pendula jest szczepiona na wysokim pniu, dlatego nie należy też zapominać o usuwaniu dzikich pędów, gdyby pojawiły się jakieś odrosty od podkładki. Do posadzenia pod koroną drzewka doskonale nadają się delikatne, niewysokie kwiaty. Szafirki to niewielkie rośliny, które najlepiej prezentują się w grupach. Trafią do donicy z naszą wierzbą. Piękne, groniaste i intensywnie niebieskie. Ich cechą charakterystyczną są drobne kwiaty zebrane w grona. W nasłonecznym miejscu, w niezbyt ubogiej glebie rozrastają się w bardzo szybkim tempie. Możemy je uprawiać zarówno w ogrodzie, jak i w donicach. Dlatego u mnie z kwiatowej rabaty trafią do pojemnika. Na razie lekko się pokładają, ale po kilku dniach podlewania dojdą do siebie. Są to rośliny cebulowe, które najlepiej posadzić w donicy już jesienią. Na przedwiośniu możemy je także kupić podpędzone w sklepach ogrodniczych lub kwiaciarniach. Nie mają dużych wymagań. Dobrze rosną praktycznie w każdej glebie, z wyjątkiem suchej lub jałowej. Całość uzupełnią jeszcze bratki, również w niebieskim odcieniu. Te wdzięczne rośliny kompletnie nie boją się niskich temperatur. Z tego powodu jako pierwsze pojawiają się w donicach. Niewielkie drzewka na naszych balkonach i tarasach możemy dodatkowo na czas Wielkanocy ozdobić kolorowymi wydmuszkami na ozdobnych tasiemkach. Wieszajmy je jednak ostrożnie, żeby nie uszkodzić młodych przyrostów. Oprócz dekoracji balkonu, tarasu czy wejścia do domu, nie zapomnijmy także o wnętrzu naszego mieszkania. Tu też możemy zadbać o kolorowe, wiosenne, świąteczne dekoracje. Mniej więcej 10 dni przed Wielkanocą możemy wysiać owies. Tydzień przed świętami możemy wysiać rzeżuchę. Możemy wykorzystać wiosenne kwiaty i różne gałązki drzew lub krzewów do stworzenia czegoś ładnego. Przygotowywanie świątecznych dekoracji to przecież zabawa, w którą może się bawić cała rodzina. Nawet w wysłużonym koszyczku można zrobić urokliwy stroik. Świąteczny charakter podkreślą figurki zajączków czy kurczaczków lub kolorowe pisanki. Bardzo często najprzyjemniejsze nie jest samo świętowanie, a przygotowywanie się do świąt. W tym tworzenie wiosennych, wesołych, pachnących i kwiatowych wielkanocnych dekoracji. I to wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Balkony i Tarasy.